strasznie trudno wam dogodzić. Jak pokazujemy samochody tanie na karoserii, to piszecie: Bąku, przecież to nie ten kanał, wy testujcie sportowe, takie drogie, bardzo drogie, przecież w tym się specjalizujecie. Więc jak pokazujemy te drogie, kosztują 1 milion, 1,5, szybko jeżdżą, robią setkę w 3 sekundy, to piszecie: Bąku, przecież nikt tego nie kupuje, pokazujcie jakieś samochody dla ludu. Jak pokazujemy Toyotę, to piszecie: za dużo Toyot na kanale. Jak nie pokazujemy Toyoty przez miesiąc czy 2, to gdzie jakaś Toyota? No więc dzisiaj jest Toyota. I nie Toyota jakaś wypasiona, tylko Toyota popularna, bestseller w pierwszej generacji i wygląda na to, że w generacji drugiej również, bo już sporo tych samochodów jeździ po ulicach. CHR. Ale nie 2 litry, nie plug-in, nie najbogatsza wersja, tylko w zasadzie podstawowa. 1.8 hybryda. Wprowadzając pierwszego CHR-a na rynek kilka lat temu, Toyota sporo ryzykowała, bo to był pierwszy samochód w jej gamie, na który patrzyliście i mówiliście: to na pewno Toyota? Bo nie wyglądała w ogóle tak zachowawczo jak inne Toyoty. Wniosła zupełnie nowy design na rynek Toyoty. I wiecie, co się stało? Okazało się, że to się bardzo Toyocie opłaciło, ponieważ dzięki poprzedniemu CHR-owi zwiększyła swoje udziały w europejskim rynku z 4 do 7% i sprzedała 800 000 CHR-ów pierwszej generacji. Więc co zrobili? Poszli za ciosem. I druga generacja, co by o niej nie mówić, wygląda naprawdę jak nie Toyota, ponownie. Tylko jest oryginalna, jest inna, może budzić kontrowersje, nie każdemu będzie się podobała, ale prawda jest taka, że przynajmniej zwraca na siebie uwagę. Nie jest to rewolucja, jest to ewolucja względem poprzednika, bo kształty mniej więcej pozostały te same. W gabaryty również. Auto ma dokładnie 436 cm długości, tyle samo co poprzednik. Rozstaw osi jest identyczny co do milimetra. Wysokość to dosłownie 5 mm różnicy. Ten wymiar, którym najbardziej się różni, to szerokość, bo zwiększono rozstaw kół z przodu i z tyłu i całe auto też ma około 3,5-4 cm więcej na szerokość. Pozostała taka kanciasta i z przodu, i jak patrzycie na boczną sylwetkę, no i oczywiście to, co było charakterystyczne dla poprzednika, tu też pozostało, czyli mocno ścięty ten tył, tak mocno, że stwierdzono, że nie potrzeba tutaj wycieraczki. No rzeczywiście, jak jedziecie w deszczu, może nie potrzeba, ale jak wyjeżdżacie z myjni, to tworzy się pewien problem, ponieważ tutaj ten spoiler, bardzo ładnie zaprojektowany, bo on ma tutaj 2 wybrzuszenia po bokach, a tutaj w środku jest wklęsły i wygląda fajnie, ale jak wyjeżdżacie z myjni, to tutaj w tej części nie powstają zawirowania powietrza, w związku z czym wszystkie krople wody spadają Wam tutaj i szybę po wyjechaniu z myjni po jakimś czasie musicie sobie jeszcze raz przetrzeć. Natomiast cały tył wygląda naprawdę zgrabnie i fajnie. Tu jest taka długa listwa świetlna, podświetlony znaczek Toyota CHR. Jak macie kluczyk w kieszeni i się zbliżacie, to tutaj różne wizualizacje się pojawiają. To się zapala, zaświeca. Natomiast brzydko niestety nadal wygląda to tutaj. Przez to, że linia zderzaka jest wysoko nad ziemią, to niestety te bebechy tam są widoczne w momencie, kiedy na przykład jedziecie przed kimś kilkanaście, kilkadziesiąt metrów, to tam widać. Nie rozumiem, dlaczego delikatnie nie obniżono tego zderzaka po to, żeby tam to zakamuflować, albo przynajmniej nie zrobiono jakiejś płyty, która by to zabezpieczała, osłaniała i nie byłoby tak bardzo widoczne. Ze ciekawostek. Jest to pierwsza Toyota, która ma wysuwane klamki. Jak podchodzicie do samochodu, to one się wysuwają automatycznie, jak macie pilot w kieszeni. Teraz nam się wsunęły, bo pilot jest w środku, ale oczywiście można je odchylić w bardzo prosty sposób. Szkoda tylko, że można je wyłącznie w ten sposób złapać, że nie są takie, że można od góry ją złapać, z boku złapać, tylko tu jest zabudowana i niestety to jest jedyny możliwy sposób, żeby otworzyć drzwi. Niektórzy stosują klamki, które całe się wysuwają i wtedy one są jeszcze solidniejsze od góry, od dołu sobie łapiecie, albo takie rzeczywiście, które wystają w ten sposób, ale nie są zabudowane od środka. No ale jest przycisk, żeby ją zamknąć, a teraz tego nie róbmy, bo kluczyk jest w środku. Inne ciekawostki, skoro już jesteśmy tutaj przy tych drzwiach, słupek B wykonano w nowoczesnej technologii polegającej na prasowaniu go i to z naciskiem 2000 megapaskali. A zrobiono to po to, żeby było tu jak najmniej spawów i jak najmniej elementów i Toyota nawet chwali się, że w związku z tym, że tak go skonstruowano, to do wykonania tego słupka B użyto, uwaga, mniej narzędzi. A wiecie, co oznacza to, że jest mniej elementów, mniej spawów i mniej narzędzi wykorzystywanych do zrobienia? Oznacza mniejszą emisję CO2 w procesie produkcji.
To tak jakbyście powiedzieli, że dzisiaj na obiad będzie ogórkowa, a nie placek po zbójnicku, bo ogórkową robi się tylko w jednym garze, więc mniej narzędzi się do tego zużywa i dzięki temu będzie mniejsza emisja CO2. Ale tak naprawdę wykonanie tych słupków B ma też inną zaletę. Są lżejsze i generalnie konstrukcyjnie w aucie zastosowano więcej tej stali tłoczonej na zimno, tylko pod dużym ciśnieniem, po to, żeby ograniczyć masę samochodu i nowy CHR jest od poprzedniego lżejszy o kilkadziesiąt kilogramów. Ma to swoje zalety, bo mniejsze zużycie paliwa, mniejsza emisja CO2, niestety ma też wady. O, takie na przykład. Natomiast przednie drzwi już zamykają się znacznie lepiej, chociaż też nie fantastycznie. Zderzak przedni też jest pewną ciekawostką, ponieważ już w momencie, kiedy odlewa się go w formie, to jest w tej formie barwiony. Po co? Po to, żeby potem w procesie lakierowania użyć mniej lakieru, a mniej lakieru to mniej emisji CO2, zgadliście. Ale oprócz tego jest ta zaleta, że lepiej pokrywa wtedy ten plastik docelowa farba, docelowy lakier, mniej się łuszczy po wielu latach, na przykład jak jest bardzo narażony na promieniowanie słoneczne, a na plastikach te lakiery szybciej blakną, szybciej się łuszczą i jest bardziej odporny na zarysowania, bo nawet jak tu powstanie jakaś rysa, to ponoć jest jej nie widać z tego powodu, że właśnie ten zderzak jest lakierowany. I jeszcze jedna ciekawostka, wykorzystano w całym samochodzie około 100 elementów pochodzących z recyklingu. W nich przynajmniej 80% materiału jest z recyklingu i do tego zaliczają się niektóre elementy zderzaka, zbiorniczek płynu do spryskiwaczy, tutaj te nadkola, to też jest recykling, dywaniki w środku, a nawet niektóre elementy tapicerki, która jest zrobiona z butelek PET, czy wytłoczki w bagażniku. Zmieniło się sporo, jeżeli chodzi o napędy, bo w poprzedniku, na początku mieliśmy nawet motor 1.2, teraz mamy wyłącznie hybrydy i to są 4 hybrydy. Jedna hybryda idąc od najwyższej, to jest plug-in 225 koni. Mamy dwie hybrydy bazujące na silniku 2.0. Mają 197 koni, jedna ma napęd tylko naprzód, druga i AWD, czyli ma też silnik elektryczny z tyłu, a nasza to podstawa, baza. 1.8, ale też hybryda. O! Proszę bardzo. Tak to wygląda. Nic spektakularnego nawet nie nałożono tutaj, oczywiście, żeby ograniczyć masę i ograniczyć emisję CO2, maskującej żadnej plastikowej pokrywy. Natomiast w podstawie wiecie, ile ten silnik ma mocy? No strzelajcie. Nie. Nie, też nie. 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 Też nie. Też nie. 95 koni. I 142 Nm. To nie jest żart, ale wspomaga go silnik elektryczny, który jest, uwaga, mocniejszy niż benzyna, bo ma 98 koni mechanicznych i więcej newtonometrów, bo 185. Łączna moc to 140 konie mechaniczne i jest tego trochę więcej niż w poprzedniku, bo w poprzedniku mieliśmy tych koni 122, więc przybyło nam tych koni mechanicznych, a przybyło z tego względu, że zmieniło się tutaj trochę rzeczy. Jest nowy silnik elektryczny, bardziej efektywny. Jest nowa przekładnia hybrydowa, jest nowa jednostka sterująca, jest nowy akumulator, auto lepiej oddaje moc. Hybryda 5. generacji po prostu. Więc w związku z tym, że mamy lżejsze auto, więcej koni mechanicznych, to poprawiły nam się też osiągi. O ile poprzednik robił setkę w oszałamiającej 11 sekund, to tutaj ponoć zeszliśmy poniżej magicznej dychy. I to już tylko 9,9 sekundy, przy czym zużycie paliwa pozostało na podobnym poziomie. Bardzo fajnie zaprojektowane światła. Nasza wersja to jest wersja trzecia, bo nazywa się Executive. Pierwszą macie Comfort, drugą Style i ten Executive już ma pełne LEDy. Dwie poprzednie mają LEDy Basic tak zwane. Tutaj już mamy pełne LEDy. Z tyłu też mamy lampy LEDowe. One są LEDowe już w tych najtańszych wersjach. Nasza wersja to też 19-calowe obręcze, w tamtych mamy 18 w Style, 17 w Komforcie i moim zdaniem to jest optymalna wersja. Komfort wygląda z zewnątrz bidnie, Style wygląda trochę lepiej, ale dopiero od Executive'a zaczyna się ten samochód podobać na drodze. Co ciekawe, nie kupicie go w wyższej wersji z silnikiem 1.8, jeżeli chcecie mieć jeszcze wyższą, na przykład GR Sport albo tam Premier Edition była taka, no to musicie już celować w silnik 2.0. W Executive mamy też już elektryczną klapę bagażnika i też z tego względu warto dopłacić tę dychę do Style wersji. No i bagażnik sam w wersji 1.8 ma tę zaletę, że jest większy niż w wersji 2.0, bo ma 388 litrów, a tam 360 z drobnym haczykiem. Ma to niestety pewne swoje wady. Wada jest taka, że zobaczcie, uchwyty tutaj na siatkę, tę siatkę sobie wyjmiemy, o, ewidentnie projektowano do wersji 2.0, a nie do wersji 1.8, bo w wersji 2.0 podłoga jest wyżej.
I ja teraz się pytam, co ta siatka i jak ma trzymać przy podłodze. To chyba bardziej jako trampolina służy, albo nie wiem, mata do przewozu kotka, bo na pewno nie służy to do tego, żebyście przytrzymywali tutaj cokolwiek. Podłoga jest nieruchoma, nie umieścicie jej wyżej, więc nie rozumiem, dlaczego te haki tutaj są tak wysoko. Jest to po prostu bezużyteczne i nawet nie musicie sobie tej akcesoryjnej siatki dokupywać, bo ona do niczego Wam się nie przyda, chyba że se zrobicie o tak i będziecie jej używali w charakterze siatki na zakupy. O. Jajka można nosić albo warzywa z targu. O, do tego się nadaje siatka, która jest wrzucona do CHR-a z silnikiem 1.8. Inna wada tego bagażnika. To tutaj pod spodem, zobaczcie, no mamy całkiem fajny organizer, bo tutaj wejdzie nam trójkąt, wejdzie nam ta siatka, jest zestaw naprawczy, wszystko ok. Niestety jak wrzucicie tutaj gaśnicę, to już jest nierówna podłoga. Ta mata, zobaczcie jak ona pracuje. To jest po prostu wykładzina z sklepu Comfort po 19,90 za metr kwadratowy. I to złotych, a nie euro. Więc mogła też by być sztywniejsza. No ale jak wyjmiecie tą gaśnicę, no to robi się w porządku. Tu jest to wszystko miękkie, znaczy miękkie, no takie nie szorstkie, tak bym powiedział, tylko przyjemne w dotyku. Szkoda, że tutaj po bokach wszędzie mamy plastik, który podczas przewożenia jakichś ostrzejszych przedmiotów, czy jak będziecie dużo tutaj walizek wrzucili, pewnie z czasem się trochę porysuje, ale na szczęście wyczyszczenie tego nie powinno sprawiać trudności. Tu jeden haczyk, tu lampeczka, tu drugi haczyk, ale już po tej stronie nie ma lampeczki. Nawet nie jest LEDowa żarówka, tylko jest tradycyjna. To miękki, przyjemny, fajny materiał. Szkoda, że kanapa nie składa się w proporcjach 40, 20, 40, tylko 60, 40. No ale Toyota wprost mówi, że to jest samochód miejski crossover, więc jak miejski, no to po mieście na nartach nie jeździcie i nie będziecie przewozili tutaj nart. Próg załadunkowy jest tutaj dosyć wysoki, ale sam bagażnik też jest dosyć wysoki, więc jak wrzucimy dwie walizki w ten sposób, o, to powinno nam się to nawet zamknąć. O, tam chyba nam półeczka blokuje. Domknęło się, zobaczcie, o i nawet półka normalnie jest. Więc pod względem praktyczności to naprawdę bardzo dobrze uformowane 388 litrów. Jak macie mniejsze kabinóweczki albo torby takie materiałowe, no to znacznie więcej tutaj wejdzie. Pod względem bagażnika naprawdę duży plus, jeżeli chodzi o możliwości załadunkowe. To teraz sprawdzimy, ile miejsca jest w środku. Wyprofilowanie tutaj przed pasażerem tego schowka jest takie, że on tam wchodzi głęboko, przez to macie sporo tutaj miejsca na nogi. Więc jak się o tak przesunę, o w ten sposób, to mam miejsce na kolana, mam wygodnie na stopy. Tutaj fotel w wersji tej Executive jest regulowany również na wysokość i tapicerka w tym Executive jest bardzo fajna. Tę część macie materiałową, to jest taka alkantarka, to jest sztuczna skóra, ale profil samego fotela, zobaczcie, tutaj wysoko pociągnięte te takie wąsiki, regulowany zagłówek, jak on jest opuszczony, jak niższa osoba jedzie, to w ogóle wygląda jakby był zintegrowany, ładne to, świetnie wygląda. Jest bardzo wygodny, fajnie trzyma na boki, nie męczy w dłuższych podróżach. Za fotele naprawdę duży plus. I tak samo z tym pasażera, miejsce nad głową jeszcze mam, pozycja za tutaj naprawdę spoczko. Więc zobaczymy, jak teraz będzie za mną. CHR-ka poprzednia nigdy nie słynęła z tego, że miała dużo miejsca dla pasażerów tutaj w środku. Nie ma dramatu, jak na to, że przed chwilą siedziałem tam. Oczywiście nie jest to samochód do podróżowania dla dwóch facetów, którzy mają prawie 2 metry wzrostu, gdzie jeden siedzi za drugim. Ale jakby tam siedział ktoś, kto ma 1,70 m, to tutaj wygodnie też miałby ktoś, kto ma 1,70 m, 1,80 m. Zaskakujące jest to, że pomimo opadającej tej linii dachu z tyłu, takiej bardziej w stylu coupé, mam tutaj całkiem sporo miejsca nad głową. Myślałem, że będzie gorzej. Siedzę dosyć wygodnie, mam mnóstwo miejsca na stopy tam, na kolana trochę mniej, ale to nie jest też tak, że wbijam je w ten fotel. Kanapa jest na naprawdę przyzwoitej wysokości i tutaj, jeżeli chodzi i o zagłówek, który mogę sobie podnieść, i podparcie na łopatki, na plecy, to jest naprawdę dobrze. Isofixy widoczne, bardzo łatwo dostępne dla fotelików. Niestety za takimi klapeczkami, więc jak je wyjmiecie, to najlepiej od razu je wyrzućcie do kosza. Oczywiście do kosza z plastikiem, bo kiedyś Toyota może to wykorzystać i zrobić z tego na przykład zbiorniczek płynu do spryskiwaczy. A jak nie wyrzucicie tego,
to na pewno to się i tak gdzieś zgubi. Możecie być tego pewni. Nie ma tu kieszeni, zobaczcie, w fotelach. W tym fotelu kierowcy jest tylko w fotelu pasażera, nie wiedzieć czemu. Nie ma żadnych nawiewów z tyłu w tej wersji. Jest jedno gniazdo USB-C, jakby dzieciaki chciały sobie podładować smartfon. A jak jadą we dwoje, to będzie kłótnia o to, kto tutaj się wepnie, jak obojgu się rozładuje telefon czy tablet. I nie ma nawet gniazda zapalniczki, żeby można było podłączyć sobie ładowarkę zewnętrzną i tego używać. Nie ma też podłokietnika. Nie wysuniecie, nie oprzecie sobie łapy. Jest za to trzeci zabłówek i trzeci pas bezpieczeństwa. Nie ma też miejsca dla osoby siedzącej po środku na stopy, więc tylko awaryjnie. Nie ma też grama miękkiego materiału w drzwiach bocznych z tyłu. Zobaczcie, to jest twarde, to jest twarde, to jest twarde, to jest twarde. Najgorsze, to byśmy przeboleli, że nawet tego nie chciało im się zrobić z miękkiego materiału, tylko tutaj trzyma dzieciak łokieć albo ktoś stary i wychodzi z sinym z samochodu. Linia okien bardzo wysoko poprowadzona. O, jak widać, ale szybka działa. Dosyć niewielki ten otwór drzwiowy, ale wydaje mi się, że i tak większy niż w poprzedniku. No i to, co jest fajniejsze, to rzeczywiście dzieciakom, pomimo tego, że te klamki są specyficzne, łatwiej będzie otworzyć to auto z tyłu niż w poprzedniku, gdzie ta klamka była umieszczona tutaj, więc dziecior miał wysoko i problematyczne to było dla niego. Przednie drzwi wykonano już znacznie lepiej, bo nie tylko, zobaczcie, tutaj pojawił się ten a la zamsz, a raczej Alcantara, a konkretnie to Suede, bo tak to nazywa Toyota. I tutaj to jest też i bardzo ładny to ma wzór. I tutaj jest LED, ponieważ w wersji Executive dostajecie też podświetlenie wnętrza kameralne i są listwy świetne, jest 64 i są 64 kolory i możecie to ustawić tak, że będą się zmieniały zależnie od pory dnia albo zależnie od trybu jazdy. Więc to wszystko reaguje automatycznie, te kolorki, i to jest miękkie tutaj nawet i przyjemne w dotyku. Tu dopiero jest tak twardziej nieco, natomiast jest kieszeń w drzwiach, jest miejsce na butelkę. To, co nam się nie podoba w tych drzwiach, bo tak jak powiedziałem, materiały nam się podobają, LEDy nam się podobają, kształt, wyprofilowanie nam się podoba. To nam się nie podoba. Tak być nie powinno. Zabrakło tutaj jednej spineczki albo jednej śrubeczki. Toyota to nie jest duży koszt, wiecie? To auto kosztuje 160 000 złotych, mogłoby kosztować 160 000 złotych i złotóweczkę. Na dwie śrubeczki. Tutaj jedna za 50 groszy, tam druga. I wtedy tak, nie lata to, wiecie? No ale wiem, masę wtedy podniesie to samochodu. Zapomniałem, o 3 gramy. A jeszcze trzeba wyprodukować śrubeczkę i użyć narzędzi, żeby ją wkręcić. I to też powoduje emisję CO2. Dziwię się bardzo, że nie starczyło nawet kawałka miękkiego materiału na wykończenie podłokietnika w drzwiach tylnych, bo tu jest miękkie, tu jest miękkie, tu jest miękkie, nawet tutaj jest miękkie, co jest rzadkością w tej klasie. Tu jest nawet to mięciutkie, to jest mięciutkie tutaj, jeżeli pasażer sobie opiera kolano. Nawet ja, jak opieram kolano tutaj, to jest miękkie i przyjemne. Podłokietnik jest miękki, to jest miękkie, więc what the naprawdę nie można było tego kawałka tam zrobić w tych drzwiach, żeby człowiekowi było przyjemniej łokieć trzymać. Generalnie design też mi się podoba. Podoba mi się to, że ten nowoczesny design połączono z nowoczesnymi rozwiązaniami, takie jak cyfrowe zegary 12 cali, czy ten ekran, który też ma ponad 12 cali, ale też jest praktycznie, bo tu macie, zobaczcie, półeczkę, która jest wygumowana. Macie schowek, który jest całkiem naprawdę spory i obszerny. Kieszenie w drzwiach już pokazywałem. Tutaj macie fajnie umiejscowioną ładowarkę indukcyjną. Wokół niej jest jeszcze sporo miejsca i to takiego wygumowanego. Tutaj są 2 uchwyty na kubki i tu jeszcze macie dosyć głęboki podłokietnik z taką małą półeczką przesuwną, w której możecie trzymać albo klucze, albo monety, albo cokolwiek. Więc podoba mi się to połączenie tej praktyczności z ładnym designem i z taką intuicyjnością obsługi, bo został nam klasyczny panel klimatyzacji i tutaj możecie włączać ogrzewanie foteli, ogrzewanie kierownicy, macie ogrzewanie przedniej wycieraczki, gniazdo USB-C, tutaj drugie gniazdo USB-C, tutaj gniazdo do zapalniczki i stąd możecie przeciągnąć sobie przewód tam dla dzieciaków, żeby sobie 2 urządzenia ładowały, więc fajnie, że to jest wszystko tutaj pod ręką. Z tej strony tak samo przycisk do otwierania bagażnika, do włączenia systemu świateł długich i mijania, wtedy one automatycznie się zmieniają. Cyfrowe zegary są w standardzie od najbardziej podstawowej wersji. Można je sobie konfigurować, ustawiać dowolnie. Mają kilka różnych trybów wyświetlania. Mogą się wyświetlać zależnie od trybu jazdy, w którym jedziecie. Tu można ustawić co innego, tu można ustawić co innego, więc każdy może dopasować je do swoich upodobań.
sobie umieścić to, czego tam potrzebuje. Tutaj te multimedia, które już znamy z innych Toyot, a nawet z Lexusów, wreszcie działają szybko, wreszcie są przystępne, wreszcie wszystko jest ładnie ułożone, wszystko działa szybciuteńko, wszystko się włącza wtedy, kiedy chcecie, to pikanie możecie oczywiście sobie dezaktywować. Więc spory plus za to, jak tutaj nam to wszystko szybciutko działa. W dodatku jest OTA, więc aktualizuje się to automatycznie w chmurze, nie trzeba jeździć do serwisu. Co więcej, aktualizuje się nie tylko system multimedialny, nie tylko aktualizują się mapy, ale aktualizują się także na przykład systemy bezpieczeństwa, które są w samochodzie. Więc jeżeli chodzi o praktyczność, intuicyjność obsługi, jak najbardziej na tak. Tu zobaczcie, nawet macie, żeby włączyć sobie tryb jazdy, czy to normal, czy eco, czy custom, to nie musicie zagłębiać się w menu, tylko wystarczy to tutaj tym przyciskiem zrobić. Kierownica, co ciekawe, nawet jeżeli wybierzecie najwyższą wersję wyposażenia, będziecie mieli silnik 2.0 i będziecie w fotelach mieli prawdziwą skórę, przynajmniej częściowo, to kierownica skórzana nigdy nie będzie. To już jest wyłącznie na niej wegańska skóra, ale same przyciski na niej też dobrze opisane, też intuicyjnie. Wszędzie można trafić paluchem w zasadzie, nie patrząc nawet, tylko patrzycie przed siebie, a wiecie mniej więcej co, gdzie tutaj na tej kierownicy jest. Klimatyzacja ma technologię Nano X, co oznacza, że wychwytuje i bakterie, i wirusy, i bardzo dobrze oczyszcza powietrze, co w mieście rzeczywiście może być przydatne. Samo audio ma 6 głośników w podstawie. Gra, nie gra fenomenalnie, ale też w takim aucie nie oczekiwałbym niczego więcej, a jeżeli ktoś oczekuje, to może sobie JBL-a domówić. Jest taki pakiet, gdzie płaci się 12 000 złotych. Dostaje się wtedy do tego JBL-a nie 6, a 9 głośników. W pakiecie jest też wyświetlacz, head-up tutaj, szklany dach i cyfrowy kluczyk. Wtedy otwieracie sobie CHR-a telefonem komórkowym, nie musicie mieć ze sobą standardowego kluczyka. Wersją 2.0 hybrydową już jeździliśmy, już ją Wam pokazywaliśmy. Tutaj możecie sobie kliknąć i obejrzeć. To nie było w Polsce, tylko to było w jakiejś Ibizie czy na innej Majorce. I tam rzeczywiście ten samochód był dynamiczny, fajny, zrywny, idealnie nadawał się nie tylko do tego, żeby jeździć po mieście, ale też udać się nim w dłuższą trasę. Tutaj, żeby to auto jechało dynamicznie, żeby chciało przyspieszać, no to już musicie się postarać, więcej tego gazu wcisnąć, a więcej gazu oznacza, że będziecie wychodzili tą wskazóweczką w pole Power, czyli już nie będzie tylko w Eco, a wejście wskazóweczką w tryb Power oznacza, że będzie wyraźniej słyszalny ten silnik z przodu. Niemniej, i tak jest lepiej niż w poprzedniej CHR-ce, bo tam trzeba było te 122 konie naprawdę mocno ostrogami spinać, żeby to auto chciało przyspieszać. W tej nowszej generacji już tego gazu możecie używać troszkę mniej, nie tylko dlatego, że systemowa moc jest większa, ale także dlatego, że ten elektryczny jest efektywniejszy i sama bateria również, więc częściej to auto ma jeździć na elektryce. Zawieszeniowo nie ma się do czego przyczepić. Z tyłu jest wielowahacz, nawet w tej wersji 1.8, więc nawet na takiej drodze, jak jedziecie z płyt ułożonej, to zawieszenie bardzo przyjemnie te nierówności wybiera. I choć mamy tutaj, tak jak pokazaliśmy, sporo tych plastików, szczególnie w tylnych drzwiach, to akurat do montażu nie można mieć żadnego zastrzeżenia. Tu na tej drodze, jeżeli sztywność nadwozia samochodu nie jest wystarczająca, jeżeli jakość wykonania jest nie taka, jak być powinna, to wszystkie mankamenty czuć nawet w nowych samochodach. Tutaj cicho, nawet od zawieszenia było naprawdę cicho, ono nie tłukło. Natomiast mówię, dynamiki spektakularnej nie ma się tutaj co spodziewać. To raczej jest auto do miasta, do mniejszego natężenia ruchu, tam gdzie nie musicie się zbierać, bo jak się zaczniecie zbierać, to tak to brzmi. Natomiast odczucie z samego przyspieszania jest naprawdę przyzwoite. To nie jest tak, że jemu brakuje jakiejś dynamiki, przynajmniej jeżeli mówimy o warunkach typowo miejskich. Zobaczymy jeszcze, jak będzie potem na ekspresówce. Jak nie gnieciecie tego pedału gazu, jak jedziecie w normalnych warunkach, jak spokojnie sobie przyspieszacie, to tego wycia po prostu nie słyszycie. Powiedzmy sobie wprost, CHR 1.8 to nie jest samochód dla ludzi, którzy lubią Taka jest prawda. Jak ktoś kupuje takie auto, to musi być świadomym kierowcą. To musi stawiać na co innego. Ludzie, właściciele CHR-ki na forach internetowych nie chwalą się tym, w ile czasu przyspieszyli od 0 do setki. Albo w jakim czasie pokonali dystans, nie wiem, Warszawa-Split. Oni się chwalą tym, ile paliwa zużyli na takiej trasie, jakie mają zużycie paliwa w mieście, jakie mają zużycie paliwa, jak jadą na dłuższą wycieczkę. To
są tematy, które ich zajmują. Wiele osób pisze w komentarzach często, dlaczego ta Toyota się upiera przy tych skrzyniach ECVT. Ano dlatego, że w samochodach hybrydowych czy samochodach plug-in taka skrzynia lepiej zdaje egzamin, ponieważ moc systemową lepszą można uzyskać, a przede wszystkim dlatego, że jak jedziecie na elektryce tylko i nie pracuje silnik spalinowy, to ta skrzynia nie przerzuca biegów. W pluginach to najlepiej czuć. Jeżeli macie plugina z klasycznym automatem, to nawet jak jedziecie tylko na elektryce, to ten klasyczny automat bardzo go opóźnia, bo on i tak zmienia przełożenia. Natomiast kiedy macie skrzynię ECVT, to ten elektryk nie zmienia przełożeń i to przyspieszenie jest liniowe, płynne jak w elektryku. To jest główny powód zastosowania skrzyni ECVT, a nie klasycznej. Przy okazji wprowadzenia 5. generacji hybrydy do CHR-a wrzucono tu również pewną nowość. Ta nowość nazywa się PDA, czyli Proactive Driving Assist. I polega to na tym, że jak sobie zdejmę nogę z pedału gazu i przede mną nie ma żadnego samochodu albo jadę z jego prędkością, to zobaczcie, o, strzałeczkę tutaj mamy ciut poniżej charge i samochód jedzie tak jakby był na biegu jałowym. Ale jak zacznę dynamiczniej podjeżdżać do samochodu, który jest przede mną i zdejmę nogę z pedału gazu, to nie muszę hamować, bo ten PDA zrobi to za mnie. Sam zwolni, sam zrekuperuje, nie robi tego przy pomocy pedału hamulca i przy pomocy klasycznych hamulców, tylko robi to przy pomocy silnika elektrycznego, który teraz pracuje jako generator. I na przykład ten pan tutaj przede mną skręca, wyczuł to PDA dzięki radarom, które ma i zaczął sobie hamować. O i zobaczcie, jak sam sobie hamuje. Ja mam nogę zdjętą. Zjechał samochód i wyłącza to PDA. I to działa nie tylko w momencie, kiedy macie przed sobą samochód, ale też auto wie, kiedy wjeżdża na przykład w ostry zakręt i wy macie za dużą prędkość. Albo na przykład przed rondem. Więc na podstawie takich danych analizuje sobie wszystko i decyduje sam, czy włączyć rekuperację automatyczną, czy nie. I ja to rozwiązanie bardzo lubię, bo do minimum ogranicza mi użycie fizycznego hamulca. Natomiast nie jest tak, że do samego końca, na przykład na skrzyżowaniu Wam się zatrzyma i nie jest też tak, że ta rekuperacja jest tak mocna, jak w samochodach elektrycznych. Niemniej bardzo fajnie zdaje egzamin w takim codziennym ruchu. Jeżeli komuś to nie odpowiada, to oczywiście można to wyłączyć. W zakrętach działa jeszcze jedna rzecz. Steering Assist, czyli system, który zmienia siłę wspomagania kierownicy, kiedy wyczuje, że jedziecie w ostrzejszym zakręcie, więc żebyście mieli lepsze czucie drogi, to usztywnia nieco układ kierowniczy, ale szczerze mówiąc, kompletnie tego na tym kole kierownicy nie czuć. Być może na trakcję i stabilność jazdy w tym zakręcie ma to jakieś znaczenie, jakiś wpływ, natomiast Wy z perspektywy kierowcy w ogóle tego nie czujecie. W mieście, tak jak nim 1-2 dni pojeździłem, to można uzyskać zużycie paliwa na poziomie, uwaga, 3,5 litra. Jak jeździcie trochę dynamiczniej, to będzie 4-4,5 litra, ale naprawdę w miejskim ruchu takie wartości nie są niczym nadzwyczajnym dla tego samochodu. Oczywiście wraz ze wzrostem prędkości, jak wyjedziecie poza miasto, zaczynacie jechać bocznymi drogami, to zużycie paliwa będzie większe. 2.0 ta hybryda jest mniej czuła na zmiany takich warunków. Ona w trasie częściej też używa sobie silnika elektrycznego. Nawet jak przy 100 na godzinę zdejmiecie nogę z pedału gazu, to włączy Wam się tylko elektryk. Tutaj ten elektryk przy niższych prędkościach się włącza, a spalinowy pozostaje wyłączony. I siłą rzeczy zużycie paliwa tutaj będzie nieco wyższe niż w 2.0 paradoksalnie, ale w warunkach pozamiejskich. Teraz mamy 5.3, trzeba wziąć pod uwagę też to, że samochód stał na podjeździe u mnie włączony cały czas, więc podładowywał baterię do takiego minimalnego poziomu, wystarczającego do tego, żeby mógł potem wyłączyć silnik spalinowy, a żebyśmy my mogli nagrywać w środku, chłodząc się przy tym z klimatyzacji, żeby nam nie burczał spalinowiec, tylko żeby zasilał wszystko dzięki energii zgromadzonej w akumulatorze trakcyjnym. No dobrze, to teraz będzie sprawdzian na drodze ekspresowej i zużycia paliwa, i głośności. To my powinniśmy zacząć robić chyba pomiary głośności tych samochodów. Wtedy mielibyście jakiś punkt odniesienia do takich hybryd, twierdząc, że są głośniejsze. O, i teraz, tak, owszem, słyszymy, że się rozpędza, ale to jest tylko kilka sekund. Już mamy 120 i już możemy zdjąć nogę z pedału gazu. Bardzo dobrze wyciszona podwoziowo, to jest raz. Wjeżdżamy na betonową
I nie ma dramatu, naprawdę. Od podwozia, już to zauważyłem na płytach, przez które jechaliśmy, i od zawieszenia jest wyciszona bardzo dobrze. Silnika przy 120, jak jedziecie, w ogóle nie słychać tak stabilnie, kompletnie. To, co słychać, to szum powietrza opływającego na dwozie. Nie jest on też jakiś bulwersujący i taki, żeby zatykało Wam bębenki albo żeby uszy Wam krwawiły, ale ten szum słychać. Lepiej będzie za chwilę, jak wjedziemy tutaj na kawałek znowu asfaltu. Uwaga, 3, 2, 1 i teraz znacznie lepiej, natomiast tak jak mówię, szumy powietrza są dominujące, natomiast nie są też takie, które uniemożliwiałyby Wam dłuższą podróż. Do tych 140 przepisowych, dozwolonych na polskich autostradach będzie naprawdę przyzwoicie. Zaskakująco przyjemnie się też prowadzi, bo i układ kierowniczy, i to zawieszenie, które idealnie łączy komfort z taką pewnością prowadzenia, powodują, że nie ma co tutaj bać się większych prędkości i wjeżdżać z nią w łuki. Już w podstawie dostajecie naprawdę mnóstwo systemów autonomicznej jazdy, bo nawet jest system ostrzegający o ruchu poprzecznym podczas cofania. W naszej wersji już nawet jest ten system ostrzegający, ale też z funkcją hamowania, czyli wyjeżdżając na przykład tyłem z miejsca parkingowego, albo z garażu, albo ze swojej uliczki na główną drogę, jeżeli samochód zobaczy, że ktoś nadjeżdża z prawej albo z lewej, czy to jest rowerzysta, czy to samochód, czy motocykl, to nie tylko Was ostrzeże, ale też zatrzyma auto. Oprócz tego jest system ostrzegający o samochodach znajdujących się w martwym polu i to też już jest w standardzie, a nawet aktywny tempomat, czyli sobie sam zahamuje, jeżeli przed Wami jadą jakieś auta, a potem sam przyspieszy do zadanej prędkości. Zużycie przy takiej prędkości 120 km na godzinę, a takie jak teraz widzicie, 5,4 litra to była taka jazda 120-125 km na godzinę. I dużo to i mało. Mało, bo mamy crossovera podwyższonego, dużo, bo ta hybryda 2.0 w takich warunkach nadal twierdzę będzie paliła nieco mniej, przez to, że jest taka może nie to, że mniej wyżyłowana, tylko po prostu mniej podatna na zmienne warunki, tak jak powiedziałem. Jeżeli chodzi o prowadzenie, to jest bardzo poprawnie. Powiem Wam, że prawie nie ma tutaj takiej wyraźnej, wyczuwalnej podsterowności. Zmiana kierunków też nie jest problemem. On raz, dwa, trzy normalnie się łamie w tych zakrętach i prowadzi się pewnie. To jest zaleta tego zawieszenia, bo z tyłu mamy ten wielowahacz, ale też zaleta tego układu kierowniczego, który no naprawdę przyzwoicie daje sobie radę i z gabarytem, i z tą wielkością samochodu. Szczerze mówiąc, to pod względem prowadzenia właśnie i zawieszenia jest to jedna z przyjemniejszych Toyota. Ona wręcz takiej trochę sportowości ma w sobie, jeżeli chodzi o to prowadzenie. Tutaj duże zaskoczenie. Na pewno prowadzi się mega pewnie. Mamy tu chyba nawet tryb sportowy. Proszę bardzo. Sport. Yeah. Ale nawet nie zapiszczało. Ja myślę, że na mokrym by ten samochód nawet nie uśliznął przednich kół. Ale już 10,83. No to co? Jeszcze raz dla pewności, że niczego nie spartoliliśmy. Yo! Ale do 60 w 4,75. Tyle potrzebujecie do miasta. No przecież to nie... Sukces! Sukces 10,89. Przynajmniej jest powtarzalny ten wynik. Szukajmy plusów. No nie jest to spektakularny wynik, te 10,8 sekundy. Owszem, wierzę, że można z niego coś urwać, jakbyśmy mieli tańszą wersję, gorzej wyposażoną. Wierzę, jakbyśmy urwali jeszcze, jakbyśmy wywalili silnego z tylnej kanapy, to jeszcze lepiej by było. No powiedzmy, gdzieś byśmy się zbliżyli do tych 10,2, 10,3, chociaż w katalogu mamy 9,9. No ale przy takiej mocy, no to dużo zależy od warunków. Natomiast takie subiektywne odczucie wcale nie jest takie złe. Ale być może to jest efekt tego, że po prostu nie oczekiwałem niczego więcej od tego samochodu. Jeżeli rozpatrujecie CHR-a w charakterze samochodu miejskiego, drugiego w rodzinie powiedzmy, który ma się poruszać tylko pomiędzy domem a pracą, kosmetyczką, kościołem, przedszkolem, szkołą, znajomymi, odwieźć dzieci, przywieźć dzieci, zrobić zakupy, to 1.8 jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
3,5-4 litry. Praktyczny, fajny, intuicyjny w obsłudze w środku. Bardzo pakowny bagażnik, do którego nie tylko wrzucicie zakupy, ale nawet jakiś tam wózek dziecięcy. Z tyłu na kanapie dzieciory się zmieszczą bez najmniejszego problemu. Fajnie zaprojektowany, ładny, drażni detalami, takimi jak ten boczek tutaj, który Wam pokazywaliśmy, te plastiki tam z tyłu, które są. Natomiast w miejskim ruchu nie zwrócicie w ogóle uwagi na to, że ten silnik benzynowy, jak bardzo dynamicznie przyspieszacie, to hałasuje. I na inne mankamenty, takie, które będą odczuwalne w trasie. No i odwdzięczy Wam się przede wszystkim w mieście naprawdę minimalnymi kosztami eksploatacji. 3,5-4 litry paliwa. Naprawdę na taki wynik śmiało możecie liczyć, co oznacza, że po mieście, jak zatankujecie go do pełna, to przejedziecie nawet 1000 km bez problemu. Wyobraźcie sobie, że tankujecie go za 250 zł i przejeżdżacie na tym 1000 km. No to naprawdę jest zajebisty wynik. Zajebisty. Natomiast jeżeli myślicie o CHR-ze jako o samochodzie, którym chcielibyście pojechać w dalszą trasę, pojechać sobie na wakacje, co weekend gdzieś się ruszać i większość czasu będziecie spędzali w nim na drogach szybkiego ruchu, na autostradach, no to lepiej wybierzcie wersję 2.0, która jest dynamiczniejsza, zrywniejsza. Tam ten silnik spalinowy rzadziej się załącza, a nawet jeżeli się załączy, to przy niższym hałasie macie lepsze osiągi. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o 1.8, no to tę wersję wyposażenia Wam polecam, czyli Executive. Można jeszcze się pokusić na style, komfort zdecydowanie warto sobie darować. Owszem, ma automatyczną klimatyzację, ale na przykład ten ekranik jest tam mały, zaledwie 8-calowy. W takim Executive jak nasz macie już te ładne, fajne fotele, podgrzewanie tych foteli, elektrycznie sterowany nawet ten fotel tutaj kierowcy. Ten ma regulowaną wysokość, co nie w każdej Toyocie jest oczywistością, bo na przykład jeszcze niedawno Corolla Cross tego nie miała. Nawet jest ogrzewanie kierownicy, podgrzewanie wycieraczek z przodu. Na szczęście automatyczna klimatyzacja jest już nawet w podstawowej wersji, która nazywa się Topford. No. Dziękuję bardzo. Bardzo dobra Toyota!